Dziś zainstalujemy sobie Windows 95. O! Ale nie. Jednak troszkę inaczej niż zwykle. O! Cześć, siemacie, z tej strony Retro Gaming Laptop, a to Dell, w którym wymienialiśmy jakiś czas temu klapę matrycy. Jak widzicie, mamy tutaj dysk 815 MB, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony instalacji Windowsa 95 z dyskietek. Dlaczego taki, a nie inny dysk? Dlatego, żeby jak najbardziej tutaj realnie podejść do tematu, jaki wtedy miał miejsce, a mianowicie dysk 850 MB jest na interfejsie PIO4, czyli takim, jaki wtedy występował, nie będzie szybciej niż mogłoby być. A dlaczego instalujemy Windows 95 z dyskietek? Ano dlatego, że część z Was zadawała mi pytania, jak długo instaluje się taki system z dyskietek. I tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Więc myślę, że dziś razem sobie sprawdzimy i wszyscy będziemy bogatsi o tą wiedzę, której zapewne nikt z nas nie potrzebuje, ale część z nas chce wiedzieć. Nieprawidłowy dysk. Ciach, wrzucamy sobie dyskietkę pierwszą, oznaczoną bot disk Windows 95 i lecimy z tematem. Generalnie już na moim kanale, z tego co starsi widzowie widzieli, jest już film, gdzie mam pętlę czasową z instalacją Windowsa 95 z stacji dyskietek. I ktoś by mógł powiedzieć, że skoro tak, to po co robię dubla? Generalnie i tak i nie, dlatego że wtedy instalowałem mając tylko 10 pustych dyskietek i generalnie używałem do zainstalowania tego systemu kilka różnych laptopów, na których nagrywałem na bieżąco na dyskietki, z których już w tym momencie nie potrzebowałem, bo z nich zainstalowałem, na jednym formatowałem, na drugim nagrywałem, na trzecim wgrywałem. Więc generalnie no, nie było to specjalnie miarodajne i tak na dobrą skalę wydaje mi się, że robiłem to przynajmniej kilka razy dłużej niż powinienem był robić. Co za tym idzie, no trwało to wtedy chyba coś koło 4 godzin, może troszkę mniej. A tymczasem teraz, korzystając z okazji, że udało mi się ostatnio zakupić Windowsa 95 z licencjami na właśnie dyskietki, jak też fakt, że tych dyskietek miałem wystarczająco tym razem dużo, zrobiłem sobie całą wersję Windowsa 95 na dyskietkach. Dzięki temu będzie można jedną po drugiej wkładać i sobie tutaj bez problemu ten system, myślę, zainstalować. Czy się uda? Ciężko powiedzieć. Lecimy. Dyskietka numer 1. Wkładamy do napędu. Ciach. I myślę, że standardowo powinno lecieć setup, tak? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Coś mieli, coś się dzieje. No popatrz. No i jedziemy. Ciekawe, czy będzie to aż tak długie w porównaniu ze standardowym instalowaniem z płyty. Generalnie tutaj chciałbym jeszcze raz podziękować osobie, która sprzedała mi tą licencję. Jakiś czas polowałem już na to. Generalnie ceny na polskich portalach aukcyjnych Windowsa 95 na dyskietkach są strasznie chore i mając tutaj możliwość zakupienia takich licencji i naklejek za przysłowiową flaszkę wódki, no jestem bardzo zadowolony, dziękuję, jest już w kolekcji i jak widać działamy. Skopiowały nam się potrzebne pliki i tutaj wita nas przy instalacji Windowsa 95. Dajemy kontynuację i lecimy dalej. Generalnie sam panel specjalnie nie różni się od tego, który byłby widoczny, gdybyśmy go instalowali z płyty. Natomiast system, wydaje mi się, jest z czegoś chyba okrojony ze względu na to, że no, zajmuje 22 dyskietki, tak? Więc generalnie
jakby na to nie patrzeć, no to zajmuje gdzieś w okolicach na tych dyskietkach 40, 30 paru megabajtów, bo to są dyskietki 1,7 megabajta, więc no gdzieś coś koło 38-39 mega plus minus. Dysk numer 2, ok. Czyli już zostało nam tylko i wyłącznie 21 dyskietek. Nie jest źle, nie? Szybko leci. Generalnie ostatnio robię mniej dłuższych filmów, bo wydaje mi się, że z tego co widzę, przynajmniej po kanale i po statystykach, Wam bardziej pasuje, kiedy są krótsze i jakby na to nie patrzeć, ja też łatwiej mi jest zrobić te filmy krótsze i bardziej może treściwe, merytoryczne. W tym przypadku, w przypadku tego konkretnego filmu będzie na tyle długi, na ile tego wymaga instalacja, więc no ktoś, kto będzie wystarczająco cierpliwy, będzie tutaj słuchał mojego pierdzielenia, a ktoś, kto nie będzie wystarczająco cierpliwy, popatrzy sobie tylko mniej więcej, ile trwał cały film i też będzie miał tutaj jakby wyciągnięte z tego tyle, ile potrzebuje mieć. Ostatnio też składałem z Wami na kanale Inspirona 8200. W zasadzie to taką hybrydę Della C840 i Inspirona 8200. Tutaj też jestem już na pewnej drodze do mniejszego bądź większego sukcesu. I generalnie zdecydowałem, że chyba to będzie maszynka taka stricte pod gry Windows 98. Nie sądzę, żebym tutaj ładował XP-ka, bo po dłuższym przemyśleniu stwierdziłem, że to chyba nie będzie miało większego sensu i zastosowania. Maszyny z XP-kiem mam też trochę, a tutaj jak najbardziej mi to chyba wystarczy, gdy będzie tam tylko Windows 98. Jestem na ten moment na etapie konfigurowania. Natomiast jeszcze nie było mi dane sprawdzić, czy będzie tutaj działać Audi G2ZS, na którą naprawdę bardzo mocno liczę. Generalnie gdzieś tam na Wogonsie znalazłem sobie sterowniki do tego i niewykluczone, że będzie to śmigać, ale jeszcze nie sprawdziłem. Czy zrobić? A zrób, pewnie. No i lecimy. Co my tutaj będziemy mieć? Na pewno będziemy mieć kartę dźwiękową MIDI ciach, a CD-ROM będziemy mieć dopiero w momencie, kiedy podłączymy sobie pod Multibay. Na ten moment jest stacja dyskietek. Generalnie lecimy. Nie wiem, czy Wy to słyszycie na filmie, ale ten dysk tak fajnie pracuje, jak w tych starych, poczciwych PC-tach. Ta głowica tak miarowo i fajnie cyka, jak w moim pierwszym piecu. Choć tak naprawdę no, chciałbym mieć takiego pierwszego pieca w tym czasie, kiedy miałem pierwszego pieca, jak jest ten laptop. Dlatego, że no, to jest kilkukrotnie szybsza maszyna od tej, którą posiadałem wtedy, kiedy posiadałem taki właśnie dysk. Oczywiście docelowo tutaj w tym laptopie będzie zamontowany inny dysk twardy. Ten jest jakby zbyt mały do niego, znaczy zbyt mały. No wydaje mi się, że mógłby być wystarczający, ale raczej przeznaczę go na jakiś starszy build, jeżeli coś się trafi. Tutaj pewnie wrzucę coś większego. Nie ma sensu, może go męczyć na 850 MB. Na razie na potrzeby instalacji tego Windowsa jest jak najbardziej ok, natomiast docelowo coś tutaj innego się wymłodzi. Co tutaj więcej mógłbym jeszcze powiedzieć o tym, co się dzieje w tej chwili, co jest przygotowywane na kanał? No, wracając do Inspirona 8200,
Pomimo tego, że producent nie przewidział jego kompatybilności z Windowsem 98 i generalnie nie ma do niego żadnych sterowników w sieci do Windowsa 98, to udało się to wszystko ogarnąć i finalnie, kiedy już udostępnię film z instalacji i sprawdzania tego systemu, wtedy jak najbardziej wezmę i udostępnię również sterowniki, które jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić taki system, będzie sobie mógł wtedy te sterowniki pobrać. Czy chcę dysk startowy? Nie, no mam dysk startowy, przyjacielu. Lecimy. Next. No i w tym momencie chyba właśnie przeszliśmy do takiej twardej, typowej instalacji, gdzie te pliki się będą kopiować, więc będziemy wachlować zaraz dyskietkami. Generalnie skończyliśmy na tym, że konfigurujemy sobie na boku Inspirona 8200 i sterowniki udostępnię Wam. I tak też się stanie, jak tylko będzie to wszystko już gotowe. Tutaj w przypadku tego Della zainstalujemy sobie sam Windows do pulpitu, natomiast nie będę tutaj już instalował sterowników, nie będę tutaj już tego systemu konfigurował, bo zjadłoby to następne X czasu. Choć sterowniki jako takie do tego modelu jeszcze do Windowsa 95 są na stronie producenta, gdyby ktoś był takim zapaleńcem, że chciałby sobie w takim CPI-ku 95 postawić. Choć wydaje mi się, że osobiście do codziennego użytku na taki daily build Windows 95 jest tutaj troszkę za słaby i jednak poszedłbym w stronę 98. Zwłaszcza, że jakby na to nie patrzeć, mamy już tutaj te 256 MB RAMu i procesor Pentium 2. Już Pentium 2 tej drugiej, lepszej, mocniejszej generacji, więc no tutaj naprawdę jest całkiem fajnie na Windows 98. Jeżeli chodzi o Della, którego ostatnio mieliście przyjemność bądź nieprzyjemność oglądać, czyli Pentium 2 z akceleracją 3D, próbowałem w każdy możliwy sposób przebić się przez boty na stronach Della. Niestety nie udało mi się do tej pory porozumieć z żadnym żywym człowiekiem i tak naprawdę chciałbym bardzo, żeby mi ktoś powiedział, co to za build, czy to jest jakaś samoróbka, czy ktoś tutaj poszedł i zrobił coś na skróty, czy to producent miał wypuścić, ale nie wypuścił. No, nie ma kto, nie ma z kim. Jak na razie wysłałem tonę maili, raczej bardziej wiadomości do komunikatorów i poza boty nie udało mi się jeszcze wygrzebać. Jeżeli uda mi się cokolwiek w tym temacie więcej ogarnąć, poruszyć, na pewno zrobię jakiegoś shortsa albo jakiś krótki odcinek, żeby sprawę mocniej pocisnąć, wyjaśnić. Na ten moment wiem tyle, ile wiedziałem w momencie, kiedy wypuszczałem film. No i nic więcej. I tak naprawdę, kurde, no wydaje mi się, że jest to swego rodzaju jakaś wariacja Della, płyta główna przynajmniej jest swego rodzaju wariacją Della CPX serii H, dlatego że jakby przyglądałem się tej płycie głównej już jakby poza kamerą, wymontowałem sobie płytę główną z tego Pentiuma 2 i porównałem sobie 1 do 1 z płytą główną z CPX-a z serii H i generalnie one tak na pierwszy rzut oka wyglądają praktycznie tak samo. Wydaje mi się, że tutaj podstawową różnicą będzie wsad i mikrokody w BIOSie. No i generalnie pytanie, czy ktoś to sobie zrobił sam, czy to po prostu był taki jakby najwcześniejszy build, który jeszcze miał wychodzić w oparciu o procesory Pentium 2, ale już z akceleracją 3D. No, nie wiem, mogę w tej chwili tylko podejrzewać, domyślać się. Ciężko powiedzieć. Może uda mi się jeszcze z Dellem skontaktować. No niemniej jednak, gdyby się okazało, że to jest coś takiego, co kiedyś miało wyjść, ale jednak nie wyszło, a komuś później gdzieś się trafiło, zalegało w piwnicy i potem dostałem to ja, to byłoby super. Ze względu na to,
że miałbym chyba jedną, jeżeli nie jedyną sztukę na świecie Pentiuma 2 z akceleracją 3D. I tutaj jest już się czym pochwalić. Fajna sprawa. Generalnie rzeźbi i już jesteśmy przy dysku numer 4. Słuchajcie, szybko dość nawet idzie. Jakby się tak nad tym skupić, to my już mamy 4. dyskietkę, czyli tak naprawdę zostało nam, licząc, że ta już jest przemielona, no to zostało nam jeszcze 18 dysków, czyli całkiem sprawnie, a mamy w tej chwili 15 minutę, czyli jest całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Myślę, że tutaj nie wyglądało to tak tragicznie w czasach, kiedy faktycznie instalowało się to z tych dyskietek. Biorąc pod uwagę, że dysk jest taki wolny, jak wtedy, kiedy to było wymagane. Co byśmy tutaj jeszcze mogli poruszyć podczas tej instalacji, żeby mi się gęba nie zamykała, a żeby Was specjalnie nie zanudzić. W miarę sprawnie, ładnie sobie to idzie. Słuchajcie, niesamowicie się cieszę z tego, że udało się tą klapę tutaj w tym CPI-ku dorwać. Naprawdę, kurde, ja pierwszego takiego Della CPI na Pentium 2 miałem bodaj w 2000 roku albo w 99, w 2000 chyba. Ale słuchajcie, on już wtedy miał nadpękniętą klapę i tak naprawdę przez lata przerzuciłem przez ręce setki Deli z serii CPI, CPX, CPT, CP i wszystkich treści i maści typu Pentium 2, Pentium 3 i powiem Wam, że nigdy, ale to nigdy nie trafiła mi się cała klapa. Także kurde, jestem pod wielkim wrażeniem, że po latach udało mi się kupić nówkę, założyć. Jest naprawdę bomba. Żeby prewencyjnie tutaj jakby pozbyć się przyszłego ewentualnego problemu z pęknięciem tej klapy w miejscu zawiasu, wziąłem sobie zawias poza kamerą do imadła i rozklepałem tutaj delikatnie ten zaczask, który trzyma prowadnicę zawiasu. Dzięki temu ona ciągle się super trzyma, ale już nie jest ten zawias aż tak twardy i aż tak sztywny, więc te naprężenia i odprężenia podczas jego pracy nie są aż takie duże. Także to w połączeniu z tym, że to nie jest mój daily build i raczej bardziej laptop pod gablotkę, daje mi pewność, że ta klapa raczej już sobie pożyje wystarczająco długo. I ktoś, kto kiedyś po mnie będzie to sprzedawał, będzie mógł sprzedać z całą niepołamaną. Więc na pewno będzie mniej lub bardziej zadowolony. O, jeszcze Wam mogę powiedzieć, co Wam mogę powiedzieć. Co planuję jeszcze omówić z współczesnych sprzętów, na przykład w najbliższym czasie na kanale. Współczesnych, niewspółczesnych. No z tych, które używam, użytkuję i mogę o nich już coś po czasie powiedzieć. Na przykład na pewno powiem słów kilka w któryś dzień o powerbankach od Huawei'a. Mam powerbanka zarówno 20 000 mAh, jak i powerbanka 10 000 mAh. O dwóch powerbankach słów kilka na pewno swego czasu niebawem za jakiś czas powiem. I wtedy będziecie sobie mogli zdecydować, czy warto takie powerbanki kupić, czy nie warto takie powerbanki kupić. Nie będę tutaj spoilerował. Jak będzie film, będę się o nich wypowiadał. O czym wspomnę jeszcze za jakiś czas w filmach? No na pewno z racji tego, że wróciłem do swoich HBS-ów 910, a nigdy tak naprawdę nie poświęciłem im wystarczająco chyba długo. No to po tylu latach, ile je używam, a używam je bodaj od 2014 roku, czyli będzie za chwilę 7 lat, też powiem o nich kilka słów. Więc też jeżeli kogoś interesuje ten model, pomimo tego, że jest już bardzo, bardzo stary, no to zapewne
słów kilka o nim powiem. Na pewno też, mówiąc o słuchawkach, będę wspominał w którymś filmie coś o kalach pierwszej generacji, bo kale pierwszej generacji są już ze mną za chwilę 15 lat i ciągle są w handlu i ciągle uważam, że do kwoty, w której je można kupić, a więc bodajże chyba tam 300 zł, no chyba jako uniwersalne słuchawki nie mają sobie specjalnie równych. I też, no, słów kilka o nich na pewno rzeknę. Ze współczesnych sprzętów mam również do omówienia parę myszek, parę klawiatur, również dużo innych ciekawych rzeczy. Natomiast no, na wszystko potrzeba czas, do wszystkiego się trzeba zebrać i tak na dobrą skalę nie wiem, czy i kiedy będę mieć wystarczająco czasu, żeby wziąć się za wszystko, za co chciałbym się wziąć. Więc na miarę możliwości mierzę siłę na zamiary. Dziś instaluję z Wami tego Windowsa, bo tak naprawdę zostałem sobie w domu, mam dzisiaj wolne i postanowiłem poświęcić ten czas na to, ażebyście Wy zobaczyli, jak długo się to instaluje, czy długo, czy krótko, sami ocenicie. No i tak sobie przy okazji tej instalacji popierniczę, a jak Wy będziecie mieli coś do dodania, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Myślę, że jak ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć, na pewno mu odpiszę, dlatego że chyba nie zostawiłem do tej pory żadnego komentarza bez odpowiedzi. Generalnie staram się zawsze każdemu odpowiadać. Nie jest to czasami od razu, dlatego że no, pracuję na etacie. Mam też trochę innych zajęć, mam rodzinę, więc na wszystko dzielę czas na tyle, na ile potrafię. Ale staram się też dzielić czas tak, żeby starczyło go dla Was i odpisuję na bieżąco, jak tylko to jest możliwe. Tak samo tu na kanale, jak i na TikToku, jak i na Twitterze, jak i na Instagramie staram się każdemu na bieżąco odpowiadać, pomagać, jak tylko się da. I jak tylko potrafię, no bo wiadomo, że każdy może pomóc na tyle, na ile potrafi. Jeżeli czegoś nie wiem, jeżeli czegoś nie potrafię, to wolę powiedzieć, że nie wiem, niż kombinować jak koń pod górę i jeszcze doprowadzić do tego, żeby komuś się stało coś nie tak ze sprzętem. Generalnie, korzystając z okazji, jak już sobie tutaj tak siedzimy, chciałbym Wam też serdecznie podziękować za to, że jesteście tutaj ze mną, za to, że zaufaliście mi pod pewnym względem, że zasubskrybowaliście ten kanał. Tak szczerze powiedziawszy, kiedy odpalałem ten kanał 2 lata temu, nie spodziewałem się, że ilość subskrypcji będzie aż tak wysoka. Tak naprawdę wydawało mi się, że to się zatrzyma gdzieś na 100-150 subskrypcjach i czasami coś wrzucę, czasami sobie z kimś tam pogadam, czasami coś się podzieje, czasami się coś nie podzieje, a tymczasem kanał rośnie w siłę. Generalnie inne media społecznościowe również w jakiś tam mniejszy lub większy sposób się mi rozwijają i poznaję dużo ciekawych ludzi, bardzo dużo mi czasami pomagacie. Zdarza się też, że część z Was bardzo się angażuje w taki mikrokanał jak mój i na przykład odnajduje mi rzeczy, które chcę sobie kupić, a czasami nie mam czasu, żeby na bieżąco coś szukać, sprawdzać. No, powiem Wam, że dzieją się tutaj naprawdę fantastyczne rzeczy. No i wracam. Generalnie wiecie, co się stało? Wiecie, co się stało. Nakleiłem sobie na dyskietkę etykietę, natomiast zapomniałem nagrać zawartości. Ale nie ma tego złego. Za plecami drugi laptop, spauzowałem na chwilkę nagranie filmu i nagrałem sobie ten obraz. Więc no, lecimy dalej. Generalnie wracając do poprzednich kwestii, chciałbym serdecznie podziękować ludziom, którzy bardzo się angażują w ten kanał i w moje prywatne hobby. Chciałbym podziękować subskrybentowi, który znalazł mi tak naprawdę Toshiba Libretto 50 CT za takie pieniądze, że po prostu do dziś nie wierzę w to, że udało mi się ją kupić. Również chciałbym z tego miejsca podziękować innemu subskrybentowi, który nakierował mnie na kartę Audi G2ZS, która to z kolei też rzadko kiedy się pojawia i również kupiłem ją w bardzo dobrych pieniądzach, w pełnym boksie i jak się na koniec jeszcze okazało, to 100%
sprawną, więc no coraz bardziej jakby angażujecie się w ten kanał, coraz bardziej pomagacie, coraz więcej was jest i no kurde, no nie sądziłem, że to aż tak bardzo się wszystko rozwinie, a z drugiej strony jestem wam niesamowicie wdzięczny za to, że jesteście. Będę się starał wrzucać coraz lepsze treści. Czy będą lepsze, ocenicie wy, natomiast no ja staram się jak mogę, na tyle na ile mogę. Gdybyście mieli też jakieś sugestie, to jak najbardziej jestem otwarty na wszelkie sugestie związane zarówno z treściami, jak i z tym, jak one są tutaj eksponowane, jak też z tym, w którą stronę zmierza ten kanał. Więc jeszcze raz, jestem otwarty na wszelkie możliwe sugestie. Nie jestem uparty, więc jeżeli ktoś z was ma coś ciekawego do zaproponowania, jak najbardziej jestem gotowy przyjąć argumenty, rozważyć i jeżeli będzie tylko taka możliwość, wdrożyć. Jak też niektórzy zauważyli, w nowszych filmach już jest może nie górnolotne, ale już jakieś intro. Już zaczynam pracować nad tym, żeby jednak bardziej pracować nad dźwiękiem, nagłośnieniem w samych filmach. Staram się już w tej chwili nie dodawać dźwięku w momencie, kiedy ja do was coś mówię, bo jak też ostatnio się dowiedziałem, słucha mnie na przykład osoba, która jest niedosłysząca, ma aparat słuchowy i w momencie, kiedy mówię i jednocześnie w tle leci jakaś muzyka, bardzo go to rozprasza i nie może się skupić nad tym, co mówię. Więc tak, słucham waszych sugestii, staram się coraz bardziej tutaj robić to na miarę możliwości, na tyle profesjonalnie, na ile pozwala mi sprzęt, możliwości oraz czas. A jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe propozycje, jak najbardziej jestem gotowy je wysłuchać. I będziemy dalej walczyć, rozwijać. Zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie. Jak na razie ja osobiście jestem bardzo zadowolony i to, co się tutaj wydarzyło przez te ostatnie miesiące, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Sam fakt, że przez tak naprawdę prawie 6 miesięcy nie wrzuciłem nawet jednego filmu, miałem troszkę cięższy, bardziej intensywny czas prywatny i zawodowy, nie byłem w stanie nic wam tutaj wymłodzić. Mimo wszystko zostaliście ze mną i ciągle was przybywało, więc no bardzo wam za to wszystko dziękuję i obiecuję poprawę. Natomiast jakby schodząc z tego mojego pitolenia, za chwilę będziemy przy 11 dysku, więc słuchajcie, mamy 28 minutę i 10 dysk właśnie się wgrywa. Więc słuchajcie, no to chyba nie jest źle, no dobrze to idzie. Całkiem dobrze to idzie. Chyba mam tu problem z taśmą od matrycy. Gdzieś musiałem ją źle spiąć, jak zakładałem tą klapę, bo co jakiś czas takie paski mi tutaj wyskakują. Zwróciliście uwagę? Albo ja już mam jakieś omamy? No ale to jeszcze nie ta godzina. Nie, na razie chyba wszystko dobrze. Kurde, ale mnie chrypsko łapie. W sumie to chyba dawno tak długociągiem nie pierniczyłem do nikogo. Jest już za chwilę pół godziny, jak mi się gęba nie zamyka. No, mam nadzieję, że tym filmem nie odstraszę potencjalnej widowni. Troszkę sobie mieli, troszkę sobie skrobię. Generalnie, jeżeli chodzi w ogóle o tego Della, to tak naprawdę to był mój pierwszy pełny, kompletny laptop. Bo co prawda miałem różne inne... Widzicie te paski? A teraz poruszam i nie ma pasków. Gdzieś coś będzie z tą taśmą. Co prawda miałem przed Dellem CPI, nie mówię o tym konkretnie, który leży tutaj na stole, ale ogólnie o samym modelu. Przed modelem Dell CPI
Miewałem inne laptopy, natomiast nigdy nie zdarzyło mi się posiadać 100% kompletnego do momentu, jak nie kupiłem sobie CFI-ka. Zawsze tam czegoś brakowało, a to była rozbita kieszonka do dysku, a to jakieś brakowało zaślepki, a to kurczę, tutaj jeszcze trzeba było klawiatury zewnętrznej używać. To był pierwszy, ten model to był pierwszy mój kompletny laptop i naprawdę jeżeli chodzi o Della CPI, darzę go bardzo wielkim sentymentem. Generalnie ta wersja, która jest tutaj, czyli wersja już na magistrali AGP z 2,5 MB grafiką Neo Magica 2200, ona już w połączeniu z procesorem Pentium 2 366 bądź 400 MHz była w stanie bez problemu odtwarzać pierwsze DVX-y, pierwsze RMVB-ki. To był laptop, który tak naprawdę przez długi okres czasu, w tamtym okresie czasu służył mi głównie do konsumpcji treści i naprawdę spełniał się w tej roli, realizował się idealnie. Naprawdę dziś, jak sobie tak na niego popatrzę, to aż mi się łezka wokół kręci na te wszystkie odcinki Stargate'ów i inne filmy i seriale, które łykałem na tym 13,3 cala panelu. Kurde, pamiętam raz nawet wziąłem wolne tylko po to, żeby ciągiem obejrzeć kilka sezonów. Właśnie na tym małym bączku. Takie czasy. Kiedyś to było, nie? Teraz to człowiek nie bierze wolnego czasami nawet jak potrzebuje, bo trzeba być wszędzie i trzeba być uniwersalnym. A dopóki zdrowie dopisuje, to dlaczego nie? Czyżbym ten dysk też nie nagrał? Coś skrobię. To może jednak nagrałem. Ale nie no, słuchajcie, ja to tak nagrywałem w nocy z obrazów na dyskietki i biorąc pod uwagę, że przy 12 dysku tak naprawdę chyba tylko jeden z tego, co teraz nagrywamy, się ostał nienagrany, to i tak dobrze. Mówię, nie, to jeszcze, kurde, nie jest źle. Już się bałem, że zaczął się u mnie taki mocniejszy proces zapominania, ale tutaj jeszcze ogarniam. Kurde, powiem wam, że w czasach, kiedy miałem tego pierwszego CPI-ka, dziś widzę troszkę temat inaczej, bo kiedyś nawet nie myślałem, żeby ogrywać gry na takim laptopie. Gdzieś nawet mi to do głowy nie przyszło, a przecież wszelkie rezydenty do trójki, nie no, do jedynki, poniosło mnie tutaj akurat może do jedynki, ale Doomy, Quake'i czy inne Unreal'e, przecież tutaj na tym sprzęcie mogłem sobie bez problemu popykać. Tak samo jak i gry ery DOS. A gdzieś wtedy w ogóle mi to do głowy nie przyszło. Wtedy traktowałem laptop jako takie, no tak jak wcześniej wspomniałem, narzędzie do konsumpcji treści, ewentualnie popykanie w Wordzie do jakiegoś tekstu i tyle. Tak naprawdę laptop do zastosowania typowo retro gamingowego oświeciło mnie no niecałą dekadę temu. Patrzcie, już 13 dysk leci. Ładnie to idzie. Swoją drogą, pomyślcie, jakie kiedyś robili sprzęty. Patrzcie, ten Dell został wypuszczony w 98 albo 7 roku. Zakładając, że to był 8, no to ma 24 lata. Za chwilę będzie miał 25 lat. I popatrzcie, on wygląda praktycznie jak nowy. Ok, wymieniłem klapę na nową, ale całą resztę zostawiłem starą. I on w zasadzie wygląda, jakby go wyjąć z pudełka. Laptop, który zaraz będzie miał 25 lat. Mało z tego, tutaj wszystko działa. A teraz idź kup laptopa z marketu i pokaż go za 2 lata, jak wygląda. Powyginany, poprzecierany z urwanymi zawiasami. Masakra.
Po raz kolejny wypadałoby powiedzieć, że kiedyś to było. I generalnie ktoś mi tutaj zarzucił, że jestem psychofanem Deli. Gdzieś tam na którymś z forów. Wiecie co? Czy ja jestem psychofanem Deli? Nie, ja nie jestem psychofanem Deli. Ja po prostu kiedyś serwisowałem laptopy Della. Stąd bardzo dobrze znam mechanikę laptopów Della. Większość tych modeli do Pentium 4 włącznie skręcam i rozkręcam z zamkniętymi oczyma. Co za tym idzie, dla mnie jakby kolekcjonowanie retro laptopów Della było całkowicie naturalne. Poza tym ja lubię Toshibę i szanuję IBM-a, ale biorąc pod uwagę ceny retro Toshib czy IBM-ów są tak chore, że no zresztą teraz już Delle też zaczynają mieć chore ceny, ale generalnie kiedy zaczynałem kolekcję, to Delle można było kupić za 1/10 ceny takiego retro IBM-a czy retro Toshiby, pomimo tego, że niejednokrotnie nie tyle nie ustępywały, co nieraz przewyższały wykonaniem, możliwościami i ogólnie nawet zewnętrznym lookiem tamte laptopy. Więc no, ja nie jestem psychofanem Della, mam też IBM-y, mam jedną, dwie nawet Toshiby. I pewnie miałbym jednych czy drugich więcej, aczkolwiek ja jestem człowiekiem, który nie wydaje milionów na swoją kolekcję. Ja jestem zwykłym, prostym gościem, który pracuje na etacie. Ja nie mam milionów na koncie. Ja, jeżeli sobie chcę coś do swojej kolekcji wrzucić, to tego czasami szukam latami i zwykle wyrywam w kwotach między 50 a 150 zł. Rzadko kiedy zdarza mi się dać więcej. I po prostu jestem gościem, który czatuje na okazję. Nieraz się zdarzy okazja na Elixie, nieraz się zdarzy okazja na Allegro, nieraz się zdarzy okazja na facebookowych forach, a nieraz ktoś do mnie napisze, że ma coś ciekawego i też się w ten sposób dogadujemy. Natomiast no, ja nie wydaję nie wiadomo ile na sprzęty retro, ze względu na to, że po pierwsze nie mam na to, żeby tyle na nie wydawać, a po drugie uważam, że no kurczę, no nie ma za bardzo sensu, słuchajcie. Ja potrafię takiego Della CPI kupić sobie cierpliwie wyczekując i wyszukując czasami nawet za 50 zł. I nawet jeżeli coś w nim jest nie tak, to za, nie wiem, 1,5 roku, za 2 lata, za rok, za miesiąc, za, nie wiem, 17 miesięcy kupię sobie drugiego takiego Della CPI i wtedy biorę sobie jednego Della CPI, biorę sobie drugiego Della CPI, rozkręcam oba i skręcam jednego, który będzie wyglądał sztos, jak przykładowo ten. I tak naprawdę w kwocie 100 zł składam coś, co wygląda dużo lepiej niż te, które są sprzedawane na Allegro za złotych, nie wiem, 300, 400, już ostatnio widziałem nawet, że kogoś tam poniosła łańska fantazja i za 599. No, pewnie znajdą się ludzie, którzy za takie pieniądze kupią i nie ukrywam, że kiedyś, chcący rozreklamować ten kanał, wystawiłem na Allegro nadwyżkę swoich Deli C610, który był skonfigurowany w system Windows 98, który miał jakby wszystko na swoim miejscu, był poserwisowany. Generalnie był to Dell z pierwszych odcinków, które w ogóle wrzuciłem na ten kanał. I powiem Wam szczerze, że po roku czasu znalazł się na niego kupiec, który zapłacił za niego te 450 zł, więc no ja byłem w ciężkim szoku. Nie sądziłem, że go w ogóle kiedykolwiek sprzedam, no ale jak już się znalazł kupiec, jeszcze zapłacił na szybko PayU, no nie wypadało mi go nie spakować, nie wysłać, więc no tak, znajdą się kupcy na takie ceny, więc nie dziwię się, że retrohandlarze te ceny windują, co nie zmienia faktu, że tak jak mówię, ja osobiście idę zawsze drogą kup kilka za grosze, złóż jeden porządny, miej później jeszcze worek części, bo nie ukrywajmy tego, części później, jeżeli to są wszystko sprzęty, które mają po 20 parę lat. I części do tych sprzętów są później horrendalnie drogie. I nawet jeżeli popatrzysz sobie, nie wiem, za kawałeczkiem plastiku, który będzie kosztował 30-40 zł, a potrzebujesz takich plasticzków kilka,
no to już Ci się robi kwota. I generalnie tutaj kupując takie, powiedzmy, zdezelowane laptopy, z których w końcu złożysz sobie jeden idealny i zostawiasz sobie resztę części. Część z tych części możesz sobie na przykład odsprzedać, jeżeli znajdziesz kogoś, kto je potrzebuje. Zawsze wyjdziesz na tym lepiej. I ja tak robię. No, jedyny problem, jaki tutaj może zaistnieć, to fakt, że no, żeby sobie tak robić, tak się bawić, raz, że trzeba mieć smykałkę do tego, żeby w tym grzebać, a dwa, że trzeba się troszkę znać, bo no, trzeba wiedzieć, co ewentualnie można puścić na straty, a czego nie da się później już dokupić. Przykładowo, nie wiem, weźmy nawet takiego Della XPI czy Della XPI CD. Jeżeli ktoś Wam sprzedaje Della XPI CD bez kieszonki na dysk, to musicie następnego Della XPI CD kupić z kieszonką na dysk, bo nie da się kupić samej kieszonki na dysk, a nawet jeżeli ktoś kiedykolwiek ją wystawi, to będzie kosztować miliony i niejednokrotnie pewnie więcej niż ten Dell XPI. I no, są właśnie takie sytuacje, gdzie trzeba się na tyle znać, żeby wiedzieć, czy się nie pchasz czasem niepotrzebnie w minę. Więc generalnie z racji tego, że na temat innych producentów mogę się wypowiedzieć na tyle, na ile modeli posiadam w swojej kolekcji. Niemniej jednak w przypadku Della, gdybym nie miał zębów, mógłbym śmiało stwierdzić, że zęby na nim zjadłem, więc gdybyście kiedyś mieli jakieś pytania związane z tymi modelami, jak najbardziej walcie jak gdym. Jeżeli byście mieli jakieś wątpliwości, czy coś warto kupić, jak najbardziej możecie napisać, zapytać. Absolutnie tutaj nie będę próbował nikogo podkupywać, nawet jeżeli będzie miał jakąś mega super okazję, dlatego że uważam, że kto pierwszy, ten lepszy. I niejednokrotnie mi się zdarzyło, że ktoś mnie bezpośrednio na forum czy gdzieś podkupił. Ja tego specjalnie nie przeżywam. Takie jest życie, taki jest los. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, kto pierwszy, ten lepszy. Więc tak, jeżeli macie coś upatrzone, chcecie się dowiedzieć coś więcej na ten temat, nie bójcie się pytać. Myślę, że na tyle, na ile będę potrafił, na pewno pomogę. I będzie dobrze. Słuchajcie, 42 minuty. 42 minuty mojego pierniczenia. Jak jeszcze ktoś tutaj to na tym etapie ogląda, to chapeau. Za chwilę będzie 18 dysk. Także idzie to. Tutaj już mamy na pasku 89%. Także jeszcze raz powtarzam, idzie to. Całkiem nieźle. I słuchajcie, no kurde, no tak jak mówiłem, że 3 godziny, 4 godziny, jak nieraz sam heheszkowałem z Wami na forach, to się okazuje, że jednak wcale tak długo trwać to nie będzie. Heh, patrzcie. Leci. Czyli nie ma tragedii. Ja Wam powiem, że to kurde chyba jest całkiem spójne do tego, jak instalowało się z CD-ROMu. Ja z tego co pamiętam, w pierwszym komputerze miałem taką sytuację, że musiałem instalować pierwsze DOS, później sterowniki do CD-ROMu, później dopiero Windowsa 95, z racji tego, że nie miałem boot disku. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że gdzieś schodziło mi na zainstalowanie Windowsa do pulpitu jakieś 1,5 godziny, więc no, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy 44 minuty zaraz, a pasek już w zasadzie pomału dobiega do końca, później jeszcze trochę pomieli przy konfiguracji zapewne, coś tam jeszcze sobie pochechla, no ale tak retrospektywnie, to w sumie chyba nie ma różnicy, czy instalujemy tego Windowsa z płyty CD, czy instalujemy tego Windowsa z dyskietek. No. Powiem Wam szczerze, że nie bardzo się orientuję, jaki szybki transfer ma stacja 1.44. Natomiast ja miałem wtedy CD-ROM razy 4 w komputerze stacjonarnym, no i kurde, no tak się to chyba gdzieś instalowało. No. Tak to przynajmniej pamiętam. Wspomnienia lubią się czasami
przekrzywiać, przeinaczać, no ale też ja wtedy w tamtym okresie już mniej więcej zacząłem koniec 97, 98 to ja już zaczynałem pomału chodzić po domach, ludziom te systemy instalować, reinstalować i konfigurować, więc no tak się gdzieś mniej więcej u każdego zakładało, że to jest gdzieś 1,5 do 2 godziny pracy, więc no tak, no wychodzi na to, że w sumie nie byłoby różnicy, czy instalowałbym im z takich oto dyskietek, czy z takiej oto płyty. Swoją drogą, kiedyś to było, gdy patrzcie. Można było wygrać wycieczkę po rejestracji. Ciekawe, czy jakbym dzisiaj zarejestrował, to miałbym szansę wygrać tę wycieczkę. Patrzcie, jakie kiedyś dodawał Microsoft karty rejestracyjne. Można sobie było wysłać. Potencjalnie wygrać. Dawniej to potrafili robić promocje. A nie tak jak teraz. Wydaj 5000, oddamy Ci 500. Swoją drogą mam jeszcze zaległą recenzję, albo raczej taką subiektywną opinię na temat swojego drugiego smartfona, którym jest Huawei P30 Pro. To jest też bardzo ciekawy model, o którym chciałbym kilka słów na kanale powiedzieć. Dlatego, że uważam, że to jest całkiem żwawy i ciągle sprawny smartfon, któremu absolutnie niczego nie brakuje. Słuchajcie, nie licząc tej, którą wsadziłem, zostały jeszcze 2 dyskietki. Więc no wszystko wskazuje na to, że sprawnie nam to pójdzie i samo kopiowanie z dyskietek powinniśmy zamknąć poniżej godziny. Wygląda to bardzo dobrze. I teraz patrzcie. Tu jest jakieś 40 MB, a tu jest 8 GB. Ale to jest jeszcze nic. Bo tu jest 32. Masakra, nie? Ale miniaturyzacja poszła. A mam taką samą microSD, która ma 512 GB. Także nieźle to dzisiaj wygląda. No coś mieli, a tu paski postępu się nie cisną do przodu. Gdyby się nie okazało, że uszkodzony dysk, bo będzie mi bardzo przykro. Jeszcze teraz 21. Dobra. 2 ostatnie dyskietki. Ciach. No i jedz, papu. Kurde, powiem Wam fajnie, cieszę się, że udało mi się dorwać tego Windowsa 95, bo czasami naprawdę trafiają się lapki, nie tylko moje, ale i ludzi, którzy czasami potrzebują, żeby im coś ogarnąć, które naprawdę są tymi retro laptopami, które nie mają możliwości podłączenia zewnętrznego napędu optycznego, a nawet jeżeli takową możliwość mają po LPT czy po PCMCIA, no to generalnie nie ma możliwości zbotowania systemu do instalacji z takiego napędu. I tak człowiek jest skazany na stację dyskietek. Generalnie nawet nie mając Windowsa na dyskietkach, ani też DOSa na dyskietkach, można sobie inaczej. DOS na dyskietkach pasowałoby mieć, natomiast nie mając Windowsa na dyskietkach, można sobie poradzić w inny sposób, zakładając oczywiście, że macie jakiś swój laptop,
albo komputer stacjonarny z normalnym systemem Windows 10, 7, 11, jak kto woli. Wtedy instalujecie sobie na takim laptopie DOS-a na dyskietkach, następnie wyjmujecie dysk twardy z tego laptopa, podłączacie go do takiej przeplotki na USB, podłączacie go sobie wtedy bezpośrednio do swojego komputera, następnie przegrywacie katalog Windowsa 95 bądź 98, w zależności od tego, co sobie chcecie tam wtedy zainstalować, do tego dysku twardego i wtedy wyciągacie ten dysk twardy, odpinacie sobie od tej przeplotki, wkładacie z powrotem do takiego laptopa, odpalacie laptop botuje sobie do DOS-u, w DOS-ie wpisujecie sobie komendę, na przykład cd bin 98, enter, wtedy wpisujecie sobie już tylko setup, cała instalacja Windowsa pójdzie wtedy bezpośrednio z dysku twardego i jest to fajne wyjście, kiedy nie możecie tego zrobić w żaden inny sposób, bo tak naprawdę zainstalujecie sobie wszystko bez większego problemu, a DOS-a 6.2.2 na 3 dyskietkach myślę, że każdy gdzieś sobie ogarnie. No i wychodzi na to, słuchajcie, jest 51 minuta, a my mamy 99%, mamy 100%. 51 minut zajmuje przekopiowanie z dyskietek Windowsa 95. Gdyby się ktoś teraz jeszcze zastanawiał, to samo przekopiowanie Windowsa 95 z dyskietek zajmuje 51 minut. Ile będzie trwała konfiguracja do zobaczenia pulpitu, zaraz się przekonamy. Natomiast sama instalacja, samo przekopiowanie tego zajmuje nam jedynie 51 minut. Czyli generalnie wydaje mi się, że dokładnie tyle samo, ile się kopiuje z napędu CD. Jeżeli nawet z napędu CD kopiuje się troszkę szybciej, to nie są to żadne oszałamiające cyfry. Tutaj naprawdę wygląda to dobrze. Wentylator w Pentiumie już coraz mocniej się rozkręca, więc wszystko wskazuje na to, że on tutaj pracuje na pełnej parze, żeby to w miarę sprawnie się wszystko poinstalowało. Generalnie myślę, że tego drugiego laptopa, którego tutaj miałem jako backup na ewentualne dogranie jakiejś płyty, która by się okazała, znaczy dyskietki, która by się okazała nienagrana, mogę sobie już spokojnie wyłączyć, bo przydał się tylko na jeden dysk. Wychodzi też na to, że nie jest ze mną jeszcze tak źle, bo na 23 dyskietki tak naprawdę pominąłem zapis obrazu tylko na jednej. Więc jeszcze w górę serca. Coś tu skrobię, coś tu skrobię. Ja sobie tutaj tak gdzieś boczkiem siądę i będę obserwował. I może jeszcze chwilę do Was popierniczę jakieś farmazony. W ogóle to naprawdę szanuję człowieka, który do tej pory tutaj siedzi na tym filmie, ogląda i słucha. Jeżeli słuchasz tego, co mówię do tej pory, naprawdę szanuję Cię za masochizm. Jesteś mega wytrwałym gościem. Bądź babką. Szacun. Oj, nie rób mi tego, coś klancze tutaj mi dysk. Ale nie, coś się dzieje, lecimy. Byle do pulpitu i zostawiamy to już tak jak jest, dlatego że tak naprawdę to będzie można już przyjąć jako zainstalowany system operacyjny. Samą konfigurację będzie można sobie pominąć. Generalnie
Wszystko rozbijało się o to, żebym mógł powiedzieć, ile trwa instalacja Windowsa 95 z dyskietek do pulpitu, bo taki był quest. Proszę bardzo, widzicie? Ten laptop ma skalowanie na pełną matrycę, gdyby ktoś nie wiedział. Każdy Dell ma skalowanie na pełną matrycę, gdyby ktoś nie wiedział. A jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i nie wie, jak załącza się skalowanie w każdym Dellu na pełną matrycę, to robi się to skrótem klawiszowym Fn plus F7. I drodzy Państwo, Panie i Panowie, jesteśmy w pulpicie. Jesteśmy w pulpicie Windowsa 95 zainstalowanego z dyskietek. Generalnie mamy tutaj według niego Pentium Pro i 256 MB RAMu. Generalnie tu jest Pentium 2, ale wykrywane jest jako Pentium Pro. Ok, no. Czy mnie to boli? Nie, mnie to nie boli. Myślę, że jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to czy mu się podoba, czy mu się nie podoba, wypada już dać tę łapkę w górę. Natomiast jeżeli kanał się podoba, jeżeli content do Was trafia, to będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli rozważycie subskrypcję. Z mojej strony na ten moment to tyle. Dzięki. Cześć.